Znajdujemy się w Alidoro w restauracji San Frito. Marcin póki co zamówił smoothie, ja zamówiłam, nie pamiętam jak to się nazywa. Ale taki, się trochę ubrudziła. Szklanka się ubrudziła, oni lubią tak ten. Oczywiście dostaliśmy nachosy na czekadełko. Marcin zamówił super rybną, ja fajtas z krewetkami. Zobaczcie, tutaj kuchnia jest na zewnątrz. Można podejrzeć. Zobaczcie jaka ilość krewetek i jakie piękne graffiti. W ogóle bardzo czysta restauracja, bardzo ładnie. A czy smacznie, to powiemy za chwilę. Ja już dostałam swoje jedzonko. Zobaczcie. O, ale fajne urządzenie, żeby nam muchy nie latały. Musimy coś takiego zakupić. Zakupić do domu. Super. Nie, no wiatraczy jest. No nie, to jest po to, żeby muchy nie latały, odstrasza je. No. A tutaj, zobaczcie, jaka porcja krewetek. O kurczę, wygląda pysznie. Marcin mówił, że moja porcja jest duża. Tutaj ma jeszcze dodatkowo ostre papryczki, kolendrę i cebulę. Moje jest dobre, ja już bardzo próbuję, ja już próbowałam, więc jest bardzo dobre. Czekamy, aż Marcin spróbuje. Ale jest tam krewetek, muli, wszystkiego. Dobre? No, bardzo dobre. To polecamy to miejsce. San Vito. 34 do hotelu. Raczek? Ja czerwona? No czerwona trochę. Nie, tam nie. Co? A, tutaj. Zobaczcie, taki mamy hotel. Znaczy jest tutaj hamak. W ogóle mamy bardzo ładny pokój. Później Wam pokażę po sprzątaniu, bo już oczywiście zrobiliśmy tam kołchoz. Zapłaciliśmy 160... Hello. Zapłaciliśmy $160 za 3 noce. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Można z basenu korzystać 24 na dobę. Więc później będziemy. W ogóle pani powiedziała, że możemy mieć darmowy update do droższego apartamentu, który jest tam na górze. On był większy, z mniejszą sypialnią osobną, z salonem, z pełną kuchnią, ale ja stwierdziłam, że nie chce nam się chodzić po schodach. Poza tym i tak tyle czasu spędzamy, a ten pokój na dole nam się bardzo podobał. Jest przestronny, z dużą łazienką. No. Istna dżungla tutaj jest. O, zobaczcie. No tutaj na pewno się dzisiaj jeszcze ułożymy, a tymczasem jedziemy sobie na plażę, a wieczorem zobaczycie, jak to wszystko jest magicznie podświetlone. Zobaczcie, jak tu zielono. Tutaj jest recepcja, w ogóle bardzo fajny pomysł jest, bo macie kartki, że już wyszliście z pokoju, zostawiacie tutaj i pani wtedy wie, że może przyjść posprzątać. O, i zatyczki do uszu są, jakby było za głośno. Ale za głośno to jest podobno tylko we wtorki, kiedy są wieczorki tematyczne. Salsy, bo obok nas jest po prostu takie stanowisko food trucków. Dobra, pani nam wyrzuci lód. Zaraz. Więc jesteśmy w lokalnej restauracji na tacosach. My sobie po 2. I zaraz lecimy na plażę. Już dojechaliśmy do zona hotelara Tulum i zobaczcie, jak tu wygląda droga nad morze. Mamy zarezerwowane miejsce w Beach Clubie dzięki właścicielce naszego hotelu, która jest bardzo miła. Pozdrawiam Amerykę. Ciekawe, czy kiedyś to obejrzy. No i tutaj też są jakieś małe sklepiki. To już mi się trochę bardziej podoba, bo jest bardziej w stylu chyba trochę Bali. Są takie malutkie sklepiki z ubraniami, ale muszę Wam przyznać,
coś się szczerze. Wolę Bali. Ale jedzenie tu jest petarda. Rano te tacosy były bardzo dobre, ale wszystko tu jest tak ciężkie, że niby to się wydaje, że jest małą porcję, a potem jesteś obiedzony na maksa. A Marcinowi też to bardzo pasuje, bo jest mięso na śniadanie. Mięso. Pieczki, małe świnki. Świnki 3. Świnki 3. Sport, muzyka oraz gry. A bo ty, ale nie, ty kurczaka też wziąłeś. Ja kurczaka wziąłam innego. Ja tylko port. A nie, jadę. Tak, kurczaka w sosie czekoladowym, który był bardzo dobry, zaskakująco. No tutaj jest od $90 wejście. Są naprawdę różne ceny. Tam, gdzie my jedziemy, to jest darmowy parking. I jedyne, co jest obligatoryjne, to trzeba wydać 300 peso na osobę po prostu w barze. O kurna, to nie wiedziałem. Nie? Trzeba było słuchać, jak pani tłumaczyła. Ale mamy wtedy leżaki i wszystko, więc spoko. No podobno plaże w Tulum są najpiękniejszymi. Zobacz, jaki królik. O, przyjechałeś. Przyjechałem królika? Przyjechałeś królika, nie zauważyłem. To skubaniec. Widzicie, dopiero się też otwierają tutaj sklepiki. I z sukienkami. Tam jedna sukienka była ładna, ale z długim rękawem to tak trochę za gorąco. Żeby nie opalić rąk. Że tak. Damy się nie opalając. Damy się nie opalają. Dobrze, że jestem wieśniaczką. Dobra, to ja wiem, że tutaj będziemy, że jak wyjdziemy już z plaży, to się przejdziemy, może jakąś sobie sukienkę kupię. To ja sobie polecę na plażę, a ty może się przejdziesz sobie do plaży. Super. Podoba mi się ten pomysł. Podoba mi się ten pomysł. Możesz wziąć auto nawet. I sobie tu dojechać. Dojechać. Bo daleko to jest od plaży, z tego co widzę. No zobaczymy, bo tu jest cała ta strefa. Kilometr. No, a może tam bliżej też będą jakieś sklepy. Przed nami się ciągnie... Patrz, mistrz parkowania. O kurna. Nie można powiedzieć, że na milimetr ona że wygiął tą siatkę. Ja myślę, że siatkę nałożyli na samochód. No. No tak, on jest rozwalony przodem, tak że nie rusza. Ale widać, że jest tutaj jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Cały czas tu się remontuje, coś buduje. Bardzo dużo hoteli się tu nadal buduje. Prawda, mijaliśmy ogrom. No i tutaj... No tych beach clubów tu jest bardzo dużo, oferują bardzo różny zakres, są niektóre all inclusive, no i też to cenowo wtedy zupełnie różnie wygląda. O tym Ziggy's czytałam wcześniej, też się zastanawiałam nad tym beach clubem. A my już tak naprawdę kończymy ten dzień na plaży, nie pokazywaliśmy wam nic wcześniej, po prostu mieliśmy dzień przerwy, ale pokażę wam, jak ten ośrodek naprawdę ładnie tutaj wygląda. Niken się nazywa. Są tutaj huśtawki, jest tutaj lustro, przy którym możecie sobie zrobić zdjęcia. My byliśmy tutaj w drugiej linii brzegowej, wczoraj nam pani z hotelu zarezerwowała, Erika. Tutaj mamy leżaczki, piękną roślinność, jest restauracja. No i tutaj, żeby zostać w tym klubie, to trzeba wydać 300 zł na barze. 300 zł. 300 pesos na barze na osobę. Więc tak to ładnie tutaj wygląda. Jak będziemy wychodzić, to zaraz wam nagram basen, ale przyjdziemy zapłacić.
zapłaciliśmy, wyszło nas 630 pesos. Wypiliśmy 6 piw i zjedliśmy jedne frytki. Ale mają różnych, dużo dań. To jest lustro, tam jest toaleta, tu jest boisko do grania w siatkę plażową. A tutaj zobaczcie, macie też taki ładny, malowniczo ukryty basen. Ale przyznam szczerze, że weszłam kawałek i woda jest tak zimna, że nie zdecydowałam się. Zresztą dzisiaj nie kąpałam się też w morzu, bo było bardzo dużo glonów. A Marcina boli gardło, zresztą mnie też już i ucho i w ogóle jest dramat. Tutaj mamy wejście do naszego pokoju, jest Wi-Fi, śmieszny kluczyk. Nie widziałam wcześniej, że były takie klucze. I tak oto wygląda nasz pokój. Na to zostawili, kurde, nie dbają o to. Nie, w ogóle. O. Ale zrobili nam łabąbki. Nawet majtki używają. Ojej, no tutaj też pąkarnia bardzo ładnie, pani sprzątająca. A my są nawet tutaj talerze, sztućce. Tutaj mamy zestaw do kawy. No i łazienka taka ładna z prysznicem. Robertkę zostawiła na typy. A, to już nawet wcześniej była. Tak, no. Więc to tak tutaj. Wjeżdżamy już do rezerwatu biosfery. Wjechaliśmy do rezerwatu, zapłaciliśmy za 2 osoby 340 peso i pan powiedział, że to auto małe, żebyśmy nie wjeżdżali, bo droga kiepska. Droga kiepska, nie róbcie tego. Są takie ogromne dziurzyska, że to jest masakra. Nope, nigdy więcej. Idziemy do laguny. Mega, ale zrywa, co? No. Zobaczcie, jak to wygląda. Super. No właśnie. Tutaj są podobno krokodyle, pan nam powiedział. To jest takie centrum informacyjne. Jak delfin od razu wyskoczy z wody, to w ogóle będę szczęśliwa. No w sumie to by się przydał ktoś, bo jest jedna łódka i nikogo nie ma. Może ten pan był z tej łódki. No tak, ten pan był w tej łódki. Pytał się, czy mamy rezerwację, ale tam trochę ludzi było, czekało. Więc mogą oni tu przyjść, tylko jak było ich 6 osób. Nie. Krokodyla? Tak. Tam jest krokodyl. I widzisz, ile tam jest rybek? O, wynurzył się. Who first jump? Pięknie tutaj jest, więc z tego mostu można sobie zobaczyć krokodyle i różne takie rybki. Przez morze i tutaj jest ta zatoka. Tutaj czasami delfiny też wpływają. No nie wiem, czy będziemy mieć takie cudowne szczęście, żeby je zobaczyć.
Mhm. w wodzie. Była plaża publiczna, na pewno wyciągnęłam kamerkę. Tak, i Mustang Cabrio. Na bogatszy klient. Bogatszy klient, tak. No, więc tak to tutaj wygląda, dużo tutaj lokalnych jest. Plaża. No ale dużo jest klonów teraz. Tutaj są też centra do nurkowania, diving center. Happy hour. No to już jest spokojniej po tej części. Tam bliżej tego rezerwatu Biosfera to naprawdę było masę ludzi. I tutaj, no kapło na mnie. No będzie padać. No ładno. No dobra, to tam to jedziemy. Ale to tamtej, no. Idziemy do Buknajku, którą nam poleciła Erika. Testujemy od niej różne rzeczy. Na śniadaniu byliśmy wczoraj na taco, było bardzo dobre. No i dzisiaj idziemy tutaj sobie na obiad. Ta miejscóweczka, którą nam poleciła, ten Beach Club, też super. Jak mogła, to bym taki hamak zabrała ze sobą. Proszę, mi się podoba. Ale naprawdę tutaj mają fantazję z tymi hotelami. Zobaczcie. Zobacz, Misiek. Takie fajne, takie te okrągłe jakby talerze, takie pozwijane, przyczepione. Jak pięknie to wszystko wygląda. Ten dom miał być nasz taki spokojny, bardzo inaczej ten i boję się, że coś nam odwali tutaj po tym Meksyku, że on zupełnie będzie inaczej wyglądał z zewnątrz niż myśleliśmy. Marcin zamówił steka. Proszę bardzo, tak wygląda. A co to jest za białe ten? Są ziemniaki, czy co to jest? Ziemniaki. Ziemniaki? I tacos na tym? Ciekawe. Nie wiem co to jest. Ziemniaki. No i oczywiście tutaj mamy też sosy. To jest knajpa, w której nie ma alkoholu. Wzięliśmy sobie taki sok z hibiskusa. One są podawane w butelkach, więc fajnie możemy zabrać ze sobą. Tortillas de maíz, este es a mano, Okej. este es el caliente para la comida. Dostaliśmy też Hot tortillę. spicy de house, Tak? de 4 chiles al grill y con aceite de oliva. Okej. Salsa guacamole, regular picante, onions para comida y hot spicy habanero, muy picante. Okej. Pan mówi, że bardzo pikantne i osoba, która nie lubiła jeść pikantnego. Wreszcie, Pan ci wszystko powiedział, bo zobaczył kamerę. tak. Ale wreszcie jak będę robiła pikantną zupę tajską, to Marcin będzie mówił co taka słabo pikantna? Chyba po tym wyjeździe tak obstawiam. To nie jest takie ostre wcale. Nie jest. No to trzeba przyznać, że byliśmy nastawieni... W Tajlandii było dużo bardziej. tak, byliśmy nastawieni gorzej. Ja dostałam kurczaka, myślałam, że będzie w innej formie. Standardowa ja. Więc zjem tyle, ile zjem, a Marcin doje. Oczywiście jak w każdej miejscowości w Meksyku jest i rynek. Tutaj w Tulum możemy spotkać targ z różnymi ozdobami, biżuterią, ale i dzisiaj jest tutaj muzyka na żywo. Chyba będą jakieś występy, bo dziewczyny są bardzo strojnie przebrane. Nos venimos fuertes, no de cualquier cosa, sin embargo, para hacer pasar una noche increíble y Zobaczcie na te inolvidable tradycyjne con sus stroje. amigos de la orquesta Santa Cecilia.
to słabe. A ten znowu ten sok pomidorowy z piwem. Oho loho. Jest to pomidorowy. Fajny drink, bo wiesz. A nie sam My tradition, and this is my culture. And now, is the opening of the fire. Welcome, Mexico! A dzisiaj jedziemy do Laguna de Canlum i będziemy pływać. Śmieszę się z tego, jak to opowiadam. Czy też jak po chińsku by było napisane? Jak to przeczytać po meksykańsku? Po hiszpańsku się czyta. Po hiszpańsku? Jak to przeczytać po hiszpańsku? Normalnie. Kamlu. Canlum. Laguna de Canlum. No dobrze. Oho roho. Oho, roho. No jest. Najlepszy drink, pamiętajcie. W Meksyku najlepszy drink to Dobra. oho roho. Jeżeli lubicie krwawą Mary, to możecie to zamówić. Pana Mary z piwem. Ja nienawidzę krwawej Mary, więc dla mnie to jest w ogóle... Och. No. Oho roho. Oho, roho. No, więc jedziemy do tej laguny, będziemy chyba pływać kajakami. Na pewno będziemy latać dronem, zobaczymy, co je tam podarzymy. No. Dzisiaj trochę aktywniej, bo wczoraj jeszcze bardzo się źle czułam, przedwczoraj. Więc tak delikatnie zwiedzaliśmy tylko i trochę spędziliśmy czasu w hotelu, niestety. No ale choroba nie wybiera. No, Marcin znowu się przytrzasnął, czy znowu. Marcin pierwszy raz się przytrzasnął ten bagażnik, a ja się wcześniej przytrzasnęłam. Więc w ogóle dramat jest. Jesteśmy tutaj w Canluma. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Wjazd tutaj kosztuje 300 peso od osoby, a za latanie dronem zapłaciliśmy 150. Trzeba się wcześniej opłukać, bo nie mogą tu być używane żadne kremy do opalania, ani nic takiego. Bo to też jest jeden z takich rezerwatów. 150 peso za drona, powiedziałam? Nie powiedziałam? Powiedziałam? No, wiecie. Ale pan nas już chciał oszukać normalnie. Dałam mu 800 peso, a on, no okej. A ja patrzę się na niego, ja mówię, no reszta. A on pokazuje mi na kalkulatorze 750. No ja mówię, no zapłaciłam 800, rysuję mu, że 800 zapłaciłam. I dopiero wtedy łaskawie wyjął 50 peso. Nie, wiesz co, nie wiem, czy się pomylił, czy się nie pomylił, ale wiem, że musiałam się, staliśmy, miałem nadzieję, że już sobie pójdziemy, dał nam opaski i musiałam się upomnieć. Więc to tak. Parking jest tam przed budką, możecie tutaj wjechać bliżej, tylko jeżeli nurkujecie, bo jeżeli snurkujecie, chcecie pływać, to musicie zostawić tam auto. Tutaj dlatego oni przyjechali z autem, bo będą nurkować. No. Droga do laguny wiedzie taką kładką. Zobaczcie. Trzeba się czasem trochę pochylić.
Ciekawe, czy w tej lagunie, mam nadzieję, że nie ma krokodyli, ale chyba skoro sprzedają bilety, że można się tu kąpać, to pewnie to jest sprawdzone. O, pierwsza małpa, którą widzimy. Ale ta jest przyjaźnie nastawiona. Tak? No nie widzę, nie ten. Można tu kupić kokosa. Nie wiem, czytałam, że tu można też wypożyczyć kajaki, ale niestety żadnych nie widzę. Więc nie wiem, czy są wynajęte. Można tam też w bok pójść. Są leżaczki. Jest tu możliwość wypożyczenia kajaków. Kupiliśmy latanie dronem, ale tu strasznie wieje, więc chyba Marcin się nie zdecyduje. Na razie wygrzewa sobie Brzusio na pomoście. Poczywa. Ja zaraz zaatakuję tamte hamaki. Jest piękna woda. Bardzo mało ludzi. Cisza, spokój. Tutaj można kupić kokosa sobie. Nie wiem, czy jeszcze jakieś napoje, ale chyba więcej nie widziałam. Jest to rezerwat biosfery, co oznacza, że nie wejdziecie tutaj nasmarowani filtrem UV. Więc trzeba to też wziąć pod uwagę. Za to możecie się wysmarować tym, co jest na dnie. I będzie to swego rodzaju maseczka, taka jaką mieliśmy ostatnio. To mój blady brzuch. A my zajechaliśmy po drodze do Tulum, bo mamy akurat na trasie i postanowiliśmy wejść sobie na śniadanie. Jesteśmy tutaj. Marcin zamówił owoce z chlebem bananowym, do tego dostał cappuccino i sok pomarańczowy w zestawie, to kosztowało 160. Ja zamówiłam kokosową kawę na ciepło, słodzoną, ona jest za słodka trochę, więc naprawdę jak ktoś nie słodzi, to nie polecam, ale ogólnie jest bardzo dobra w smaku. Przesłodzona. Zamówiłam tosty francuskie. Republika Palau. Chciałabyś polecieć? Chciałabym nagrać tosty francuskie. Ale do Republiki Palau. Może? Paula w Republice Palau. Palau. No. Ogłoszę się ich królową. Słuchajcie, zamówiłam tosty, dostałam tutaj syrop klonowy do nich. Pewnie Marcin trochę dostanie. Przyjechaliśmy tutaj do takiej strefy archeologicznej. Choba i tutaj wstęp kosztował nas ile na początku? 200, 100, po 120 plus jeszcze tak 100, czyli 220 od 100 pesos. 120 zapłaciliśmy na bicie. Bo jeszcze za auto 80 było za postawienie, ale sam wejście kosztuje 120 plus tak 100 i za możliwość nagrywania kamerą 60 peso liczą. Wydają wam taką karteczkę, którą trzeba mieć ze sobą. Możliwe, że tego nie będą sprawdzać, jednakże już po doświadczeniu na pierwszym tych archeologiskach, na których mieliśmy przyjemność wchodzić w Egbam, jak to się nazywał, i pan pytał właśnie o ten permission, nie miałam, bo nie wiedzieliśmy, że trzeba mieć. To było śmieszne, telefonem nagrywaliśmy dalej i nic nie mówił, a kamerą nie pozwolił. Kamera to kamera, a telefon to telefon. Więc tak, ale to chyba jest jakiś... A Meksykanie to Meksykanie. A Meksykanie to Meksykanie. I rozumiem, że to jest jakiś rozległy teren, bo można wypożyczyć rower. Za 80 peso. Lub wziąć taksi. To gratis. To gratis. Więc tak. Chodź na razie tam pójdziemy, zobaczymy sobie. Tam, nie? Tak. Ale tutaj nie można wchodzić. Niestety na te piramidy, tak jak tam. Znaczy na tą największą można. Na tą największą można tutaj. A, okej. To pewnie jest tam dalej.
Zobaczcie. No, robi to wrażenie, nie spodziewaliśmy się tej takiej wielkiej budowli, bo od drugiej strony nie było tego zupełnie widać. No, już się potknęłam. These guys, they also ordered to make steels. You see that stone over there? You wonder what is that? That's one of those stones. Dziadkiem można być też podróżować, wcale nie trzeba się poddawać. Można jeździć tak, że kierowca jedzie i zarabia. Obróć kamerę, da się? Da się. Zrób nas z tych Instagramerów. O, pokaż naszego drivera. No, Tak tutaj się jest nasz jedzie, driver. jest riksza taka, Ola. Ale- No. No. Ma na imię Ola. Nie? No, jak Nie, wszyscy. żartuję. Ale za zwiedzanie zapłaciliśmy 180 peso za 2 osoby. Za jechanie. Za jechanie, tak? Bo to jest jakby płatność dodatkowa. Można wypożyczyć rower po 80 peso za rower, to wychodzi 160, więc dopłaciliśmy 20 i ma pan dodatkowy zarobek tutaj sobie. No, a my nie musimy pedałować. A my nie musimy pedałować, bo Marcina jeszcze trochę głowa boli, a ja Za mam dużo- katar. Za dużo tequili w Volkswagenie. No, a ja mam katar niesamowity, więc w ogóle też nie. Co chwila musiała się zatrzymywać. No, ale były 2 rodzaje wycieczek. My wybraliśmy tą krótszą, bo też nie chcemy całego dnia tutaj spędzić. Jeszcze dzisiaj... 5 miejsc najważniejszych oglądamy. No tak, więc... A niestety na tą najwyższą piramidę na Yucatanie nie da się wejść od 5 lat podobno. Tak. No, a ja na zdjęciach widziałem, że się wchodzi i chciałem zrobić 40 metrów ma ta najwyższa. No ale niestety, koniec wchodzenia. Wydaje mi się, że to tak samo jak na Chichen Itza też kiedyś można było, ale był tam tragiczny wypadek. Ktoś zginął i od tego momentu jest to zakazane. I wydaje mi się, że to też po prostu wpłynęło na inne archeologiczne budowle tego typu. Zresztą ten najwyższy to chyba widzieliśmy już wcześniej. Co najwyższe. No tą najwyższą tą katedrę, tą tutaj co była, to chyba ona była tam na zdjęciu. Nie, no to będzie dopiero. A będzie, czyli tamta to nie była Jeszcze najwyższa. wyższa będzie piramida, no. Okej, piramida, no. Więc tak to wygląda. No i co? I tu w tym Koba mieście Majów mieszkało w najwyższym W największym czasach swojej świetności. 50 000 ludzi. Wyobrażacie A sobie? teraz dla porównania mieszka tutaj tylko około 1200. W tej wsi, W tej Kobe. wsi. Tak. Żeby wszystko zobaczyć, można tutaj też oczywiście przejść się spacerkiem. Jest to około 6 km. Więc też nie ma tragedii. No. Jak nie, to trudno. Nie, jak stanie to będzie wysiadać. Nie tak. O Jezu, tak Ci położyłam tą rękę i już czuję, że mnie tu spieka. Wzięliśmy czapek, nie jesteśmy posmarowani, bo byliśmy właśnie na tej lagunie, więc jest fajnie. Jest takie archeologiczne Jest to miejsce. boisko, nie? No. No tak. A może na powrocie bym się stało, bo mam wrażenie, że on jedzie się nie zatrzyma. Dobra, mam go w razie czego na kamerze. No tak. Pojedziemy z innym dalej. Co za różnica w sumie. Tutaj Pan nas wysadził przy Największej świątyni. największej świątyni, Big No i tu Temple. się wchodziło. Kiedyś. No. Jest znowu zakaz latania dronem. Jak wszędzie. No drony. No robi wrażenie. No Chichen Itza robi też wrażenie z uwagi na to, że ona jest odnowiona z 2 stron, tak? Żebyśmy mogli zobaczyć, jak ona pierwotnie wyglądała. Tutaj te schody rzeczywiście wydają się być zgoła niebezpieczne. Zachowały się tutaj też płaskorzeźby.
A my jedziemy na kolejny przystanek. Fajnie, pan widział, że byliśmy zainteresowani tą budowlą, jak jechaliśmy i zapytał się, czy chcemy sobie tutaj zrobić zdjęcia. Tak więc nagrywam to dla was. Robię rundkę w koło. A ja robię za tobą, bo chcę zobaczyć, czy coś z tyłu jeszcze jest ciekawego. Ja nie będę biegła, bo znając mnie i to, że jestem w japonkach, to się potknę. No i co, gdzie ten sportowiec biegnie? Czekam na niego. No, robi wrażenie. Tutaj można zobaczyć to z tej strony. To wygląda jak jakiś grobowiec. Jest też boisko. Jest też boisko, zaraz się przejdziemy, pan sobie zrobi zdjęcie. Okej. Okej, tutaj były 2 bramki. O, i piłka z tamtych czasów jeszcze została. Ciekawe, o co chodziło z tymi okrągłymi. No i pamiętasz, co tutaj było? Że oni próbowali przerzucić tą piłką Przez to okrągłe. A, no tak. I ten, kto przerzucił, ten wygrywa. No i tak ten sport wyglądał. Dzisiaj była to uboga koszykówka, dzisiaj mamy koszykówkę. No chyba tak, to pod koszykówkę. No. Albo jakiś futbol amerykański. Skoro jesteśmy w Ameryce. I tutaj ostatni przystanek na naszej trasie. Bardzo mnie zaintrygował ten kamień, chciałam go zobaczyć sobie. Ale jest, powiem wam, że upalnie i nie jesteśmy posmarowani i ja wiem, że nasze ręce będą dzisiaj płakać. I więc Ciekawe, czy to, co mnie ugryzło, to mam takie wrażenie, że mnie... zobaczcie. Taki długi owad mnie ugryzł latający. No. No. Drętwieje ręka. Naprawdę ci drętwie? No chyba. No dobra, to zobaczymy, bo najwyżej pojedziemy do lekarza tutaj, że mamy ubezpieczenie z Revoluta. Pozdrawiamy Revoluta. No widać tutaj Maja. O. Ciekawe, czy jakby tak palcem potarł, to by się starło tak jak z piasku, nie No. wiesz. No mogłoby się zetrzeć, bo już jest bardzo płytkie. No. Ale na kamerze ładnie to widać. Tak sobie jedziemy tutaj przez tą dżunglę i tak sobie myślę, że lubię moje życie z Marcinem. Czyli zobaczcie, tak sobie jedziemy przez dżunglę dzisiaj. A wcześniej byliśmy w Wietnamie, wcześniej Tajlandia, Bali. No oczywiście tutaj w drodze do Meksyku, Miami. Już nie mówię o tych wszystkich wycieczkach europejskich, które mieliśmy. O Jordanii, którą kochamy. Edynburg, Paryż, Austria, Budapeszt, Austria, nie Australia. Zawsze mnie bawi to, że w lotnisku w Austrii jest bramka dla tych, którzy chcieli lecieć do Australii i wylądowali w złym miejscu. I 90% z nich to Amerykanie. No. Bilet był tani, super. Podług tego. Nie, no to jest zabawne, no. Tak. Gdzie my jeszcze byliśmy? Gdzie nas nie było? Szwecja, Szwajcaria, Hiszpania, Włochy. Cały świat u naszych stóp.